zaczynamy od całkowitej długości budynku, czyli zaczynamy od wartości b. Czyli moje b równa się i tutaj oczywiście będzie możliwość wprowadzania tego, że tak powiem, z palca przez użytkownika. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, że w jaki sposób prezentowane są te wprowadzane dane, generalnie te wartości. Zawsze mamy oznaczenie, do której będziemy się odwoływać i następnie mamy dwukropek równa się. Dwukropek równa się oznacza to, że ta wartość jest pierwszy raz wpisywana. To znaczy, że ona nigdzie więcej nie występuje w naszym arkuszu. Czyli jeżeli tutaj wprowadzę teraz 20 metrów, to znaczy, że wszędzie, gdzie będę odwoływał się do wartości b, program automatycznie za b będzie podstawiał 20 metrów. Ale również mogę to b gdzieś dalej w arkuszu wyświetlać. Powiedzmy, że chciałbym tutaj na tym schemacie, żeby b pokazywało mi się, jaką ma wartość. Program automatycznie pobrał wartość to b do wyświetlenia. Różnica między tymi dwoma zapisami jest taka, że jeżeli ta wartość została wprowadzona po raz pierwszy, zapis jest dwukropek równa się. Jeżeli odwołujemy się do już wcześniej wpisanej wartości, pojawia się tu tylko równa się. Czyli niezależnie co byśmy chcieli teraz z tym zrobić, jak byśmy chcieli to zmodyfikować, zawsze to b będzie automatycznie 20. Jeżeli chcemy je zmienić, zmieniamy je w miejscu, gdzie jest dwukropek równa się b. Nie ma innej drogi. 50, automatycznie odwołanie przyjmuje 50. Także to tylko takim słowem wstępu, żeby o tym pamiętać, bo oczywiście możemy, jeżeli byście chcieli na przykład w jakiś sposób zmodyfikować tą wartość b, to wtedy dobrą drogą jest wprowadzenie kolejnej zmiennej, która będzie powiedzmy sumą bądź nie wiem, jakimś tam działaniem matematycznym. Jeżeli na przykład chcemy 20% zwiększyć tą wartość, no to tworzymy sobie zmienną c, która równa się iloczynowi b razy współczynnik 1, 2, czyli zyskujemy wartość 20% większą. I wtedy dalej w obliczeniach odwołujemy się do zmiennej c, która zawiera sobie b z pewnym jakimś współczynnikiem. Można też to trochę oszukać i można zrobić tutaj 1, tak? Jeżeli chcemy, żeby b było równe dokładnie c, można zrobić tutaj b równa się c, równa się 50, odwoływać się do c, odwoływać się do b. W każdym bądź razie ta wartość dwukropek równa się odpowiada pierwszy raz wpisanej wartości. I teraz kolejna fajna rzecz, a mianowicie po zaznaczeniu takiej zmiennej, wprowadzanej zmiennej, po kliknięciu prawym klawiszem mamy możliwość dodać opis. Możemy tutaj dodać opis, który będzie niczym innym jak całkowitą długością budynku, czyli naszego schematu to b. I teraz co ja robię? Tak jak powiedziałem, dużo rzeczy w naszym arkuszu na początku musimy wprowadzić. To znaczy musimy dokonać selekcji stref obciążenia wiatrem, kategorii terenu, musimy powprowadzać pewne dane geometryczne, ale kolejna część opracowania będzie w zasadzie generowana automatycznie. Dlatego, żeby odróżnić rzeczy, które wymagają ingerencji użytkownika od tych rzeczy, które są liczone automatycznie i żeby nie zrobić jakiejś gafy i nie usunąć jakichś istotnych formuł, bądź zmodyfikować je w niewłaściwy sposób, ja zawsze po zaznaczeniu takiej zmiennej, która wymaga ingerencji użytkownika, no bo ta wymaga, muszę wprowadzić całkowitą długość mojej hali, tworzę sobie jakieś tło. Tworzę sobie na przykład żółte tło. To w tej chwili oznacza dla mnie, że tylko wartości z żółtym tłem powinny podlegać modyfikacji. Wartości z białym tłem będą wartościami, które liczone są automatycznie. To bardzo dobra droga. Później można stworzyć tu sobie też gdzieś jakąś informację, że pole podlega modyfikacji przez użytkownika. Więc to jest dobra droga, żeby w jakiś sposób zaznaczyć te pola podlegające modyfikacji, bo wiadomo, jeżeli wrócimy do tego arkusza powiedzmy za pół roku, nie będziemy pamiętać, które wartości rzeczywiście podlegają zmianie, które nie. Oczywiście możemy się tutaj w jakiś tam sposób
przebrnąć przez tą drogę, jak te wartości są wyznaczane i dojdziemy do tego, co powinno być zmienione, ale moim zdaniem to jest dużo lepsza i prostsza droga. Dobra, mamy określone całkowitą długość budynku. Teraz wprowadzamy sobie, ja sobie skopiuję tą wartość, skopiuję ją poniżej. I jeszcze jedna uwaga. Jak widzicie, daną wartość, która jest wprowadzana po raz pierwszy, możemy skopiować. I teraz mam 2 razy wartości b, ale program do dalszych obliczeń wykorzysta tą, która jest dalej. Czyli jeżeli teraz wprowadzę tutaj 70 i odwołam się do wartości b, program pokaże mi wartość 70, dlatego że ona jest niżej, czyli dalej w stosunku do początku mojego kalkulatora. Jeżeli wartość odwołania przeniósłbym powyżej tej wartości, zwróćcie uwagę, że on odwołał się tylko do tej. Program liczy to jakby od góry do dołu, uwzględniając wszystkie elementy. Jeżeli nie jestem za wartością drugą b, program w ogóle jej nie widzi, dla niego ona nie istnieje. Jeżeli przejdę poniżej, program automatycznie zmienia tą wartość na 70. Więc proszę mieć to na uwadze, dlatego to jest dość istotna sprawa. Jeżeli teraz usunę tą wartość, czyli pozostanie tylko jedna wartość b, program automatycznie zaktualizował mi b do 50. Ta aktualizacja odbywa się również dlatego, że jest tutaj włączone auto obliczenia, czyli on automatycznie oblicza. Oczywiście możemy, to trochę zwalnia pracę, szczególnie przy bardzo dużych arkuszach, ale przy takim arkuszu możemy sobie spokojnie włączyć autokalkulacja i wszystko, co zmienimy, będzie miało wpływ automatycznie na wyniki. Czyli nie musimy gdzieś tam odświeżać, przeliczać samodzielnie. Program automatycznie nam to przeliczy po każdej naszej zmianie. Dobra, czyli mamy naszą całkowitą długość budynku i teraz bierzemy sobie szerokość, czyli szerokość D, szerokość mojej ramy głównej D. Wprowadzam sobie tutaj opisik, mogę go zmodyfikować, ten, który jest tutaj. Tak. I wprowadzam sobie, że D to jest powiedzmy moje 15. Mam już 2 wartości, które podlegają modyfikacji. Jeżeli chcielibyście, żeby to się ma pokazywać na tym schemacie, no to nic innego, biorę odwołanie do B, B równa się 50 i mogę również po zaznaczeniu tego pola i kliknąć prawym, ukryj, teraz jest zaznaczone wyświetl dane wejściowe, czyli przez dane wejściowe on rozumie odwołanie do B i znak równa się. Jeżeli wezmę ukryj to, on pokaże mi tylko wartość i wtedy mogę sobie tą wartość wrzucić tutaj. A nawet mogę nadać jej jakiś kolor tła, żeby wyróżniało się. Proszę pamiętać jedynie, że ten schemat musi być, a w zasadzie ta wartość, do której się odwołuje, musi być poniżej wartości, którą wprowadziłem. Inaczej program nie będzie jej widział. Teraz odwołuję się do D. D równa się 15 metrów. Ponownie ukrywam wartość. Zmieniam sobie tło i wrzucam sobie gdzieś tutaj w okolicach D. W tej chwili po modyfikacji za każdym razem, oczywiście grafika jest statyczna, grafika nie będzie w żaden sposób się zmieniała, natomiast same wartości jak najbardziej, jest to już na tyle czytelne. No tutaj troszeczkę widać, że to jest prostokąt, natomiast teraz 25, no to jakby był kwadratem. Nie? Rzeczywiście tak nie jest, aczkolwiek raczej ta wartość B jest zazwyczaj większa do wartości D rozpiętości ramy. Czyli mamy 2 podstawowe wartości obliczone. Teraz możemy sobie wprowadzić wysokość w kalenicy, czyli nasze H, zgodnie ze schematem, czyli tą wartość tutaj. Oczywiście H występuje już stała plancka, czyli taka wartość gdzieś tam jest przypisana w programie, więc automatycznie on chce się do niej odwołać. Ale nie klikamy tego, zatwierdzamy Enterem, wtedy jest to po prostu nasza zmienna o oznaczeniu H. Tak? Wprowadzamy sobie nazwę. W metrach
Wprowadzamy sobie tu na przykład 9 metrów i mamy wartość H. Jeżeli chcemy się do niej odwołać na tym schemaciku, H równa się, ukrywam sobie wyświetlenie, biorę sobie tło i wprowadzam sobie H tutaj. Pięknie. Oczywiście trzeba kiedyś ten arkusz zapisać. Wprowadziliśmy sobie wysokość. Teraz przechodzimy do naszego spadku dachu, czyli naszego kąta alfa, wyrażony w stopniach. Tutaj po prawej stronie widzicie Państwo dostępne pole z symbolami. Możemy sobie tutaj wybrać alfa równa się, powiedzmy, 20 degrees. Oznaczenie stopni jest degrees, ponieważ takie oznaczenie występuje, więc on już w podpowiedzi je pokazał, czyli pi przez 180. Klikamy 2 razy na to. Zwróćcie uwagę, że jakby istniejące elementy czy istniejące jednostki zawsze wyświetlane są w kolorze niebieskim, czyli ich formatowanie jest trochę inne. Tutaj też jest to niebieski, metry są również na niebiesko. Proszę pamiętać, żeby te jednostki dopisywać, dlatego że program również przeprowadza obliczenia na jednostkach, co jest wielkim atutem, jeżeli chodzi o konwertowanie jednostek z jednych na drugie, dlatego że program automatycznie dokonuje konwersji na wymaganą jednostkę. Później powiedzmy, możemy sobie powiedzieć, że moje B ma 50 metrów, ale równie dobrze mogę wyświetlić tą wartość w milimetrach poprzez wprowadzenie na końcu, usunięcie tej wartości metrów i wprowadzenie milimetr, klikamy 2 razy i program automatycznie przelicza mi jednostki. Jeżeli tych jednostek nie ma, on oczywiście dla niego jest to wartość 50, nic więcej. Tutaj dokonuje skrócenia, żeby jest to 50, nic więcej. Natomiast jeżeli wprowadzę metry, no to wtedy on już automatycznie dokonuje operacji na jednostkach. To jest bardzo, bardzo fajne. Biorę sobie pokaż opis, wprowadzam sobie kąt, również robię, że to jest pole edycyjne. W zasadzie tu może teraz trochę to zakłamywać sytuację, bo jeżeli powiedziałem, że żółte są do edycyjne, ktoś mógłby dokonywać zmian tych żółtych, więc lepiej, a one są tak naprawdę wynikiem, więc dokonuję gdzieś tam zmiany na zielony. Można również sobie takie pole Ctrl-C, Ctrl-V, czy tam kopiuj wklej. Dla obu pól wyświetlę dane wejściowe i tutaj sobie zmieniam, tutaj sobie wprowadzam alfa, więc formatowanie mi już zostaje. Oczywiście degrees i ukrywam. Wtedy nie muszę jeszcze raz przechodzić przez szukanie zmiany koloru tła i tak dalej. Kopiuję sobie po prostu już istniejący i na nim robię sobie jakieś tam modyfikacje, tak? No i dobra, no i teraz pozostaje nam ta wartość H0, która jest nic innym jak naszą wysokością w kalenicy. No i ta wartość będzie już liczona w moim kalkulatorze automatycznie. Jak ją policzyć? Tworzę sobie wartość H0, która jest moją wysokością H minus D, połowa rozpiętości, D podzielone przez 2, czyli slash, dzielimy, czyli oznaczenie slasha na klawiaturze, razy mój tangens. Tangens pobieramy tutaj, mamy tangens w prawym rogu, tangens kąta alfa równa się. Uzyskujemy wartość, zgadza się, jeszcze tylko zmienię na 15, żeby mieć wartości takie same jak już w istniejącym kalkulatorze, żeby móc je porównywać. No i mamy wartość policzoną, czyli to jest pole, które nie wymaga żadnej ingerencji od nas. Po wprowadzeniu tych pól wyżej program automatycznie policzy mi
program automatycznie mi policzy wartość H0. Co się wydarzy w sytuacji, jeżeli jakiejś wartości nie będzie, jeżeli tu coś pomylę i czegoś nie wprowadzę? Program automatycznie nie policzy mi tej wartości, w żaden sposób nie będę się mógł do niej odwołać. Jeżeli usunę wartość, która występuje we wzorze, program wyświetli, która wartość nie została zdefiniowana. I to prawda, nie ma tu wartości D, którą przed chwilą usunąłem. Więc proszę mieć na uwadze, program dość fajnie podpowiada, które elementy powinny zostać jeszcze wprowadzone, których brakuje. Bardzo często zaczyna się po prostu od napisania wzoru, a w późniejszej jakby części wprowadza się dopiero odwołania i wprowadza się te zmienne, które w tym wzorze występują. Dobra, i teraz kolejna, wysokość nad poziomem morza, czyli wprowadzamy sobie A, jest to parametr dosyć istotny. Powiedzmy, zrobimy sobie 100 metrów i robimy sobie również opis. I to też jest wartość, która podlega naszej ingerencji. No i dobra, jesteśmy teraz w miejscu, w którym będziemy tworzyć takie oto rozwijane listy, które będą miały wpływ na dalsze obliczenia. Czyli po selekcji program przyjmie jakieś odpowiadające im wartości bazowej prędkości wiatru i tak dalej, i dalej będziemy to wykorzystywać.